coś, co mnie zaskakuje. Kolejna klimatyzacja. Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Spotykam się dzisiaj z koleżanką, nie tą co zawsze, nie z Moniką. Tym razem... Przepraszam. Tym razem przyjechała moja koleżanka z Polski, na trochę zostaje tutaj w Korei, więc będziemy pewnie się częściej spotykać. Nie wiem, czy będzie chętna, żeby się pokazać u mnie na vlogach, ale i tak będzie miło mieć kolejną koleżankę z Polski tutaj w Korei do spotykania się, do pogadania, do spędzenia razem wolnego czasu. Najbardziej doskwierającą rzeczą na emigracji w tak dalekim kraju, jakim jest Korea, to oczywiście jest samotność. Dlatego niesamowicie się cieszę, że tym razem mam drugą koleżankę w Busanie, która zostanie ze mną troszeczkę dłużej. Dlatego bardzo się cieszę, że będę miała z kim się spotykać oraz powymieniać różnymi doświadczeniami, porozmawiać o trudach życia na emigracji, ale także spędzić naprawdę niesamowicie miły czas razem. Jak wygląda? Mi się wydaje, że ostatnim tematem przewodnim od powrotu z Polski do Korei jest pranie. Prania jest ogromnie. Ja nie wiem, skąd tego tyle się bierze, ale prawdopodobnie przez to, że pogoda jest niesamowicie gorąca i czasami człowiek się przebiera 2 razy w ciągu dnia, więc nie odwieszamy tych rzeczy ponownie na wieszak, tylko po prostu ląduje to wszystko w praniu, bo jest strasznie przepocone. Przepraszam, ale tak właśnie jest. Jedziemy teraz na market kwiatowy i przy okazji, jak jesteśmy tutaj na parkingu, to chciałam Wam pokazać, jak wygląda nowe podłoże. Zostało u nas wymienione. Ostatnio jak został zatrudniony nowy dozorca, to całkiem sporo zmian się zaczęło tutaj robić, więc i tutaj pomalowali właśnie nam podłoże oraz inne takie rzeczy jak sprawdzanie rowerów, wyrzucanie ich. Co chwilę dostajemy informacje przez ten, jak on się nazywa, domowy mikrofon o różnych rzeczach, naprawdę ciągle coś, codziennie coś, więc już troszkę się to robi męczące, ale chyba lepiej tak, niż na przykład to mieszkanie by miało, nie wiem, zostać zniszczone lub coś tym podobnego, bo dużo też zależy od dozorcy i od mieszkańców, jak mieszkania później funkcjonują, bo osiedla często bywają też troszeczkę zaniedbywane. Kiedyś szukaliśmy mieszkania w Lotte Castle na Dadepo i tam na przykład widać, że na przykład właściciele mieszkania nie dbali o to, dozorca także, więc mieszkania strasznie niszczały. Dobra, lecimy, bo tutaj jest strasznie głośno, mój mąż już puścił muzykę, więc pewnie za dużo nic nie słyszę. Jesteśmy teraz w Imart, zaparkowaliśmy tutaj samochód, bo mój mąż chciałby później zrobić zakupy w Imarcie, takie tygodniowe powiedzmy, niby są duże promocje, dlatego jest bardzo dużo ludzi, ale najpierw skorzystamy z opcji Starbucksa i zamówimy sobie coś do picia i wtedy pójdziemy na Flower Market. Po Flower Market wrócimy tutaj do Imart i zrobimy zakupy, ale właśnie przy okazji chciałabym Wam coś powiedzieć, raczej nie chciałabym tego mówić, ale niestety zdarzyło się tak, że kiedy ja w końcu będę mogła Wam powiedzieć coś przyjemnego, czasami się nad tym zastanawiam. Ale niestety doszło tego, że straciłam wszystkie pliki z nocnego biegu po Gwangnam-daegyo. I niestety nie będzie w tym temacie filmu na moim kanale. Jest mi naprawdę z tego powodu smutno, chociaż staram się uśmiechać, ponieważ ostatnio naprawdę miałam takich sporo niemiłych sytuacji, dlatego chyba już zaczynam się trochę przyzwyczajać
i brać to tak jak jest i przestać się po prostu tym tak bardzo przejmować jak wcześniej. Może tego tak nie pokazywałam, ale czasami naprawdę się tym przejmowałam, ale teraz zaczynam po prostu myśleć, że tak po prostu jest i takie minusy tego życia za każdym razem będą, więc biorę to na klatę i postaram się tak za bardzo tym nie przejmować. No jest mi smutno, dlatego że to była fajna okazja, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Przy okazji chciałam mieć też no po prostu zdjęcia, filmik, żeby później na przykład opowiedzieć Wam, jakie dodatkowe atrakcje można robić w Busanie. No ale niestety zostało mi tylko to, co mam na telefonie. Na szczęście coś mam, więc tutaj po prostu Wam pokażę w trakcie rozmowy, jak było. Takie krótkie filmiki, które nagrałam telefonem, bo także chciałam zrobić shorta, chciałam wstawić na inne social media, plus później wykorzystać to wszystko do tego, aby Wam pokazać po prostu, jakie fajne atrakcje są w Busanie i jakie możecie skorzystać, jeżeli chcielibyście tutaj popodróżować. No niestety. Kiedy ja skończę mówić niestety? Nie wiem, nie wiem, ale tak jak chciałam tutaj Was z góry przeprosić, bo wiem, że niektórzy z Was czekali na tą relację, ja też na nią czekałam, ale prawdopodobnie wtedy, kiedy zepsuł mi się DJ Ozmo, ja myślałam, że przegrałam całość na komputer, ale chyba właśnie te pliki z tego biegu nie przegrałam. Szukałam je po komputerze i wtedy, kiedy mój komputer, raczej moją kartę w DJ Ozmo formatowałam, to wtedy utraciłam cały materiał z tego biegu. No przepraszam Was bardzo, bo nie będzie tego, ale może za rok jeszcze raz się skuszę pobiec w tym biegu i może wtedy zrobię ponownie relację. Słuchajcie, zróbmy sobie teścik starbucksowego napoju, to jest Jadu i Cherry. Cherry to oczywiście znacie, a Jadu to jest koreańska śliwka, więc bardzo taki koreański napój. Bardzo fajny, orzeźwiający. Nie ma jakiegoś takiego silnego posmaku Jadu, nie czuję tutaj tej śliwki, ale za to czuję Cherry. Bardzo fajny i do tego jeszcze jest ta zielona cytryna, mandarynka. Z tego co kojarzę, tak, to jest mandarynka. Ostatnio widziałam, jak można zrobić z zielonej mandarynki napój. Nie wiem, czy w Polsce są w ogóle takie dostępne, ale tak sobie pomyślałam, że chciałabym taki napój spróbować i zobaczyć, jak by to smakowało. Ogólnie bardzo przyjemny, bo nie jest słodki, jest delikatny i odrobinę kwaskowate, ale tak naprawdę odrobinę. Do Korei wróciło lato, więc jest strasznie gorąco, mocno świeci słońce, jak widzicie jest jasno. Ja zapomniałam mojej parasolki, ale też trzymając kamerę i trzymając napój, ciężko by mi było wziąć tą parasolkę, no ale teraz trochę żałuję, bo naprawdę mocno daje to słońce. Gdzie jest więcej ludzi starszych, to często możecie zobaczyć właśnie porozstawione krzesełka dla nich, żeby było im wygodnie posiedzieć sobie, popatrzeć na rzeczkę, spędzić razem czas. Wtedy starsi ludzie właśnie się tutaj spotykają i tak sobie zostawiają krzesełka. Czasami je nawet potrafią przywiązać czymś. Coś, co mnie zaskakuje za każdym razem, kiedy to widzę, to ilość rzeczy w takich wszystko i nic sklepikach. Bardzo miło tutaj kupować produkty w takich małych marketach. To niestety w większości te markety u nas nie mają cen, więc to zawsze, tak jak wspominałam wcześniej, jest bardzo tricky i różnie z tym bywa. Niektórzy potrafią po prostu zawyżać ceny tylko dlatego, że jesteś obcokrajowcem. No i słuchajcie, niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że market kwiatowy dzisiaj zamknięty jest. Independence Day, czyli
Dzień Niepodległości od okupacji japońskiej, dlatego nie wiem czemu nie pomyślałam, że może być dzisiaj zamknięte, chociaż wiecie, niektóre stoiska są otwarte, niektóre stoiska sobie pozwoliły na to, żeby i dzisiaj pracować, ale niestety to, co najważniejsze, czyli pójście po kwiaty, nie działa i będę musiała się wybrać po prostu innego dnia. Chciałam ładne kwiaty do łazienki kupić, bo mamy tam takie małe okienko i ładnie by wyglądał jakiś ładny kwiatuszek, który lubi wilgoć. Dobra, nic się nie stało, po prostu pójdziemy teraz do food courta, jest tutaj w Hyundai Department Store. Eliasz sobie wybierze, co będzie chciał, a ja po prostu nie chcę za dużo zjeść, dlatego taka opcja będzie dużo lepsza. Elia małpa. Patrz. Wracamy teraz do Imart i przechadzamy się uliczką Gold Teams i jest to uliczka, gdzie możecie kupić tanio złoto tutaj w Busan. I przy okazji chciałabym powiedzieć Wam, że w przyszłym tygodniu możecie się oczekiwać filmu na temat Hosiku, bo było sporo pytań. Widzę, że jest zainteresowanie i jesteście ciekawi tą kulturą, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i jak to jest bycie żoną Koreańczyka, który chodzi na takie hosiki, więc opowiem Wam wszystko w czwartkowym filmie, a teraz lecimy do Imart. Kupiłam mojej siostrze w Modern House poduszkę, taką naturalną poduszkę z naturalnym wypełnieniem, więc pokażę Wam, jak wygląda za 15 000 w domu, pokażę Wam, a przy okazji chciałabym tutaj odpowiedzieć Wam na parę pytań, które zadaliście mi pod ostatnim pytaniem, a odpowiem na nie teraz, dlatego że one nie łączą się z Q&A, a łączą się z ostatnim filmem, który miałam, czyli plany na moim kanale, najbliższe plany. I właśnie pierwsze pytanie było, jakie mam plany na przyszłość. Słuchajcie, żeby tak od razu Wam powiedzieć, to ja ogólnie nie planuję długoterminowo. Za każdym razem, kiedy coś planuję, wszystko mi się psuje, nic nie wychodzi, więc staram się raczej planów długoterminowych nie robić. Jak co roku, wiecie, my latamy do Polski, więc ten plan mogę już Wam od razu powiedzieć, że zawsze co roku będziemy w Polsce na lato, więc to jest pierwszy podstawowy plan. Drugi taki plan, który się jak na razie nie zmieni, to oczywiście będziemy mieszkać w Korei. Nie wiadomo, czy się w ogóle zmieni. Jak na razie jest to, że my zostajemy tutaj, układamy sobie życie. Tak samo ja mam zamiar ułożyć sobie życie tutaj. Jeżeli chodzi o plan, na pewno z takich jeszcze planów, to mam troszkę takich planów podróżniczych, dlatego że jak do tej pory, jak tutaj mieszkamy w Korei, chciałabym zwiedzić jak najwięcej Azji. Taki mój must have przed, jeżeli byśmy się mieli kiedykolwiek wyprowadzić do Polski, to chciałabym zwiedzić jak najwięcej Azji, krajów azjatyckich, bo tutaj jest po prostu najbliżej. Będzie wtedy po to okazja, więc chciałabym także mojemu synu pokazać jak najwięcej z różnych kultur azjatyckich. To samo, jak będziemy latać do Polski, to chciałabym także zwiedzać Europę, więc plany podróżnicze mam troszkę większe, więc to na najbliższy czas i na najbliższe takie stałe plany, które myślę, że będziemy realizować z rodziną co roku. Jeżeli chodzi o resztę planów, to oczywiście powiem Wam szczerze, jest problem, bo chcielibyśmy tu porobić w mieszkaniu parę rzeczy, trzeba troszkę dołożyć paru takich, wiecie, udogodnień, tak jak mówiłam Wam, klimatyzacja, czy
inne rzeczy, dlatego po prostu finansowo musimy sobie tutaj inaczej to wszystko poukładać, więc takich planów na wydatki większych nie mam, oprócz tego, że chcemy kupić nową klimatyzację, może kiedyś, jeżeli będzie okazja, to wymienić tapety, bo te, które już mamy, już są coraz starsze, więc to są jedyne moje plany na przyszłość. Reszta planów to tak naprawdę są takie plany, które są krótkoterminowe i o których pewnie jak tylko będą się klarować, to będę Was o tym informowała. Lecimy teraz do IMART, tam robimy zakupy. Dzisiaj w ogóle jest plan taki, żeby pojechać na jakiś festiwal, ale zobaczymy, dlatego że jeszcze trochę czasu mamy. To jest nocny festiwal, więc liczę na to, że będę mogła Wam co nieco pokazać. He catch you. You see? Oh. Słuchajcie, tak jak Wam obiecałam, jedziemy na festiwal. To jest taki wieczorny festiwal, bo zaczyna się od 17 i jest chyba do 22 z tego co kojarzę. W ogóle będzie shuttle bus, więc można dojechać na miejsce specjalnymi autobusami, choć mój mąż mówi, że o tej godzinie, kiedy my będziemy, to właśnie odpoczywają, ale to nic. Pomodlika się włączyła, nie wiem czemu. Przy okazji złapiemy tak, Pokemony, bo mamy jeszcze na tej karcie, co prawda to jest do końca tego weekendu, więc nie wiem, czy zdążymy wszystkie złapać, ale zobaczymy, postaramy. I bilety? Widzicie, to jest Chinatown, a tutaj było Texas Town, ale nie widzę bramy. Dziwne, powinna gdzieś tu być. Może tam na prawo jest bardziej. Tu jest Chinatown, a tam jest ten hotpot, na który byliśmy w Chinach w ogóle. Więc będzie okazja jeszcze skorzystać z tego. Because lights is everywhere. Za nami jest Busan Station, a jeżeli odwrócicie się tutaj, to jest miejsce, gdzie możecie popłynąć statkami do innych miast, tak, do innych krajów, takich jak na przykład Japonia. I pływają tutaj statki, z tego co kojarzę, to do Yokohamy, do Osaki i innych portów, których nie do końca kojarzę. Może kiedyś uda nam się popłynąć. I tak przez moment myślałam i mam jednak taki długoterminowy plan, który nie wiem kiedy się zrealizuje, ale chciałabym go w najbliższej przyszłości zrealizować. To prawo jazdy w Korei. Tak, chciałabym mieć prawo jazdy to nie tylko tutaj w Korei, ale także móc funkcjonować w Polsce, kiedy będę przyjeżdżała, dlatego że moi znajomi się porozjeżdżali po takich różnych. Teraz wkraczamy do takiego ładnego parku, raczej części parku, w którym jeszcze nie mieliśmy okazji być, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli tam przyjechać. Słuchajcie, wkraczamy teraz do części parku, w którym jeszcze nie mieliśmy okazji być. Jest to część parku tutaj przy Busan Station i naprawdę ładnie jest zrobiony. On w ogóle miał być w planie zrobiony na 2030, czyli na Expo, które po prostu nie będzie w Busanie to Expo, ale z tego co
jest w planach, to ogólnie chcieliby na 2035 za to starać się zrobić to Expo w Busan. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale teraz przypomniała mi się jedna rzecz, którą mam, taki długoterminowy plan, o którym chciałam Wam powiedzieć, to zrobić prawo jazdy w Korei. Tak, to jest takie moje marzenie, żeby dokonać tego. Zobaczymy, dlatego, że nie tylko potrzebne by było do Korei, ale także do Polski, dlatego, że w Polsce moi znajomi się porozjeżdżali i dużo przyjemniej by było jednak być bardziej skomunikowanym, tym bardziej, że ja mieszkam na wsi u rodziców, więc lepiej mieć taką lepszą komunikację, jeżeli chodzi o samochód, i też ta chęć prowadzenia samochodu w Korei jest spowodowana tym, czym chcę się zająć jak na razie w Korei. Pewnie już wiecie, że ja oprowadzałam parę grup po Busanie i chciałabym, myślę, robić to częściej, jeżeli by mi się udało, albo uważać to taką pracę dorywczą. Zobaczymy, jak mi się uda, zobaczymy, ile będzie grup, bo tak jak na Seul jest dużo chętnych, no to niestety Busan raczej większość decyduje się na samotne zwiedzanie, więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijało i będzie to raczej taka, dlatego myślę, praca bardziej dorywcza, ale może się rozwinie bardziej. Czemu samochód? Po Busanie możemy się tak naprawdę komunikacyjnie na spokojnie rozwinąć i korzystać z komunikacji miejskiej, ale chciałabym rozwinąć moje oprowadzanie po Gyeongju. I żeby oprowadzać po Gyeongju, najlepiej mieć jednak samochód, żeby dostać się wygodnie z Busanu do tego miasta, to właśnie samochodem, potem wrócić o godzinie, której nam się będzie podobało, więc myślę, że to jest najlepsza opcja. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. A tak jak już Wam zdradziłam, to jak na razie skupiam się właśnie na oprowadzaniu po Busanie i zobaczymy, czy jeszcze jakąś dorywczą pracę będę szukała. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeżeli się nie rozwinie, no to po prostu będę decydowała się o kolejnej pracy. Teraz dopiero zauważyłam, mój mąż zauważył, że patrzcie, Fusan, tak się nazywało kiedyś Busan, Fusan, od 76 do 45. Później od 45 do 2000 roku był Pusan przez P. A teraz od 2000 roku jest Busan. Więc mówiąc Pusan, no mijamy się trochę z prawdą, bo jest Busan. A czemu zmieniło się z Pusan na Busan? Dlatego, że zmieniła się romanizacja i teraz tą ogólną romanizacją, która jest oficjalną romanizacją, jest właśnie ta, która tłumaczy tą literkę odpowiedzialną za by przez by, a nie przez py. Dlatego od 2000 roku miasto Busan jest Busan, a nie Pusan. Do something? Festiwal okazuje się bardzo malutki. Są jakieś tutaj mini tęciki, ale nie ma żadnego food courtu. Było tylko w środku trochę występów oraz rzeczy do kupienia, ale ogólnie tak, no pustawo jest tutaj troszeczkę. Są chyba takie tęciki, gdzie można sobie usiąść i może chyba wynająć, posiedzieć i zrobić sobie mini piknik, tak mi się wydaje. Ale nic więcej tu nie ma. Taki mały festiwalek, chociaż bardzo fajny pomysł, bo w starej fabryce, z tego co widzę. Ten festiwal jest ku pamięci wydarzeniom, które odbyły się w czasie wojny koreańskiej. Wtedy Busan było stolicą Korei, dlatego że większość Korei, tak naprawdę to Busan ostał się jako jedyne miejsce w trakcie wojny koreańskiej, które nie zostało podbite przez wojska Korei Północnej, ale także ma
przypomnieć o tym, że część rodzin koreańskich została w Korei Północnej, a część w Korei Południowej. Witajcie w nowym dniu. Lecimy zbierać Pokemony razem z Eliaszem oraz z moim mężem. Chcemy zebrać wszystkie. Postaramy się je zebrać wszystkie, bo można nam dostać coś, żeby Eliasz miał też fajną zabawę. Trochę gorąco jest, ale też dlatego wybraliśmy się troszkę później. W ogóle chodzimy po terenach, których ja w ogóle tu nie kojarzę. Coś tam mam w myślach, ale chyba bardziej jeździliśmy tutaj samochodem niż jeździliśmy metrem, dlatego że zdecydowaliśmy się dzisiaj tylko i wyłącznie na jazdę metrem, jako że te pokemonowe miejsca są właśnie w metrze. Dzisiaj już zebraliśmy wszystkie Pokemony. Zostało nam tylko jedno miejsce, które musimy odebrać pieczątkę, a teraz będziemy lecieć na jedzonko. Resztę będziemy jutro już zbierać, a tak przy okazji, bo jeszcze zostały nam dwa pytania. Jedno z nich to jest na temat mojego koreańskiego. W ogóle miał się pokazać osobny film na temat koreańskiego, update'u nie tylko mojego, ale językowego mojego synka, dlatego że też się sporo pozmieniało i pewnie taki będzie, to wam wtedy opowiem więcej, co się dzieje u mnie, co się dzieje u Eliasza jako dziecko, które ma dwa języki w posiadaniu. W posiadaniu plus słyszy też w domu angielski, to wam wszystko powiem co i jak, a przy okazji koreański. To słuchajcie, ja chodzę na zajęcia z koreańskiego. To chciałam się tylko wam pochwalić jako część update'u, który chcę wam przekazać i zaczęłam zajęcia 3 razy w tygodniu. Mam zajęcia online u siebie na komputerze i mam w środę, w czwartki i niedzielę. Więc chciałam wam dać taki update'ik, tak zaciekawić was, co później będzie, bo myślę, że będzie to ciekawy film, jeżeli chodzi o języki u nas w rodzinie, więc czekajcie, zasubskrybujcie mój kanał, polubcie ten filmik, żeby pamiętać i żeby być na bieżąco. Teraz lecimy coś zjeść i będziemy pewnie do Home Plus szli, bo tam jest food court. Słuchajcie, lecimy już do domu, mamy zakupy, byliśmy w piekarni i kupiliśmy chlebek. To jest ta piekarnia,
której byliśmy często wcześniej. Teraz kosztuje chleb 6 000, więc troszkę więcej. Postanowiłam, że będę piekła. Już miałam jeden chleb upieczony, ale wyszedł taki sobie, więc muszę jeszcze popracować nad techniką i kupiłam także mąkę z zagranicy, dlatego że ta koreańska chyba nie do końca się nadaje. Nie jest jakaś taka dobra do pieczenia chleba, ale jeszcze jedyna rzecz już na samo zakończenie, na ostatnią część tego filmu. A i słuchajcie, przed chwilą był komunikat, żeby nie pić napojów w autobusach. Mój mąż się napił i dostał upomnienie od pana kierowcy przez panią, która mówiła w tych głośnikach, że nie wolno pić w autobusach, więc jak będziecie podróżować, to taka jedna rada: nie pijcie w autobusach żadnych napojów, bo tego nie można robić. I też ostatnie pytanie na zakończenie filmu to, czy będę starała się o obywatelstwo koreańskie. Raczej na ten moment nie mam w planie i w najbliższym czasie także tego nie planuję. Bardziej jestem jak na razie na nie niż na tak, ale to chodzi o to, że nie widzę aż tak dużych plusów w tym, że miałabym mieć to obywatelstwo. Jeżeli chodzi o podróżowanie, mamy w podobnych krajach możliwość przebywania. To jest po pierwsze. Po drugie, zmiany nazwiska i tym podobnego jakoś mnie do tego nie zachęca. Drugie, po trzecie, oczywiście trzeba dobrze znać koreański oraz zdać testy, więc to jest kolejna rzecz, która mnie tak jak na razie odtrąca, bo wiecie, że ja uczę się koreańskiego, ale to nie jest taki poziom, żeby ten test zdać, więc to jest w ogóle długa droga, bo trzeba po pierwsze nie tylko zdać testy, ale także uczęszczać na KIP. Ja uczęszczałam przez około jakiś rok, jak się świeżo przeprowadzi. Uczestnicząc w KIP, to nie przeszkadza nam w to, że czy zdajemy na test obywatelski, czy nie. Po prostu to jest nauka koreańskiego i była strasznie nudna ta nauka koreańskiego, więc z tego też powodu zrezygnowałam i tyle. Chyba to chciałam powiedzieć Wam na zakończenie tego filmu. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, dawajcie znać. To właśnie w takich filmach będę Wam na nie odpowiadać. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem w kolejnym filmie. Pa!